Wielkanoc 1943 roku była jedną z najtrudniejszych w polskiej historii. W cieniu powstania w warszawskim getcie, powszechnego terroru niemieckiego okupanta i ogromnej tragedii mieszkańców Kresu, Polacy próbowali zachować swoją godność. Jak wyglądały święta w czasie wojny, głodu i strachu? Ten film oparty jest na relacjach świadków oraz zapisach takich osób jak Ludwik Landau. Pokazuje bez upiększeń obraz życia Polaków w czasie niemieckiej okupacji. Jeśli spodoba się Wam ten film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie kanał Zakazane Historie, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Krupiński z Luksemburga oraz Centurion Finance ASI spółka akcyjna. Był poranek w Wielką Sobotę 24 kwietnia 1943 roku. Ludwik Landau zanotował w swojej kronice z lat wojny i okupacji myśl, która przyszła mu wtedy do głowy. Brzmiała ona tak: jutro, Wielkanoc, jest na mieście zwykły ruch przedświąteczny, ale o prawdziwym świątecznym nastroju trudno jest mówić. Na to za dużo każdy ma wspomnień, świeżych z jednej strony, a obaw z drugiej strony. Landau, pisząc te słowa z okna swojego warszawskiego mieszkania, widział łuny pożarów i snopy dymów unoszące się nad warszawskim gettem. Od kilku dni trwało tam żydowskie powstanie, które wybuchło kilka dni wcześniej, gdy Niemcy przystąpili do ostatecznego zniszczenia warszawskiego getta. Gdy ta operacja się zaczynała, Landau pytał retorycznie w swojej kronice: co się dzieje w getcie? Co? Tego oczywiście nikt dobrze nie wie. Pisząc te słowa, przeszyła go groza na myśl o mordowanych tak blisko jego domu ofiarach. Warszawa krwawiła, a cała Polska od prawie 4 lat znajdowała się w śmiertelnym uścisku niemieckiego okupanta. Ten ostatni nawet już nie ukrywał swoich faktycznych intencji wobec Polaków. Kilka dni wcześniej, 20 kwietnia 1943 roku, na posiedzeniu rządu generalnego gubernatorstwa w Krakowie, niejaki SS Brigadeführer Karl Eberhard Schengard, przedstawiając rezultaty niemieckiej polityki represji, stwierdził wprost: takiego ucisku, jaki cierpi naród polski, jeszcze żaden naród nie cierpiał. Ale Polacy cierpieli wtedy nie tylko z powodu polityki niemieckiego okupanta. Cierpieli także z powodu działań ukraińskich nacjonalistów. Już od kilku tygodni ukraińskie bojówki atakowały i mordowały mieszkających na Kresach Polaków, nie oszczędzając nawet dzieci i starców. W Wielki Piątek, 23 kwietnia 1943 roku, ten dramat dotknął mieszkańców Janowej Doliny w powiecie kostopolskim, gdzie z rąk siepaczy z ukraińskiej powstańczej armii zginęło prawie 600 Polaków. Podobne zbrodnie na Polakach miały miejsce w dziesiątkach innych polskich miejscowości na Kresach. Ale ukraińskie piekło dopiero nadchodziło. Jego apogeum nastąpi 3 miesiące później, w lipcu 1943 roku, kiedy Wołyń zostanie utopiony we krwi. Na rychłe zakończenie wojny również nie można było jeszcze liczyć. Wprawdzie w styczniu 1943 roku Niemcy doznali klęski pod Stalingradem, ale nadal byli zdolni do wyprowadzenia ofensywy przeciwko sowieckiej Armii Czerwonej. W obozie aliantów, z którym wiązaliśmy swoje nadzieje, nie działo się też zbyt dobrze.
Prym wiedli w nim już Sowieci, z którymi Brytyjczycy i Amerykanie musieli się coraz bardziej liczyć. Sprawa Polski coraz bardziej denerwowała aliantów, zwłaszcza po ujawnieniu przez Niemców sprawy Katynia. Polski rząd w reakcji na to zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o wyjaśnienie tej zbrodni. W odpowiedzi na to Sowieci oskarżyli rząd generała Władysława Sikorskiego o kolaborację z Niemcami. Atmosfera w polsko-sowieckich relacjach zrobiła się naprawdę napięta. Śledzący ją uważnie Brytyjczycy i Amerykanie byli nią przerażeni. Dla nich liczył się przede wszystkim sojusz ze Stalinem i wspólne pokonanie Hitlera, a nie jakiś Katyń. Nawet jeśli Polacy twierdzą, że zbrodni na polskich oficerach dopuścili się Sowieci. Dla wielu Polaków było już jasne, że bez wsparcia aliantów trudno będzie bronić naszych interesów w starciu ze Stalinem. Ten ostatni już nawet nie ukrywał tego, że chce rozegrać Polskę według swojego chytrego planu. Ta perspektywa mogła martwić i rzeczywiście martwiła. Nic dziwnego, że te wszystkie czynniki spowodowały, że nastroje Polaków, gdy zaczynała się tamta Wielkanoc, były rzeczywiście fatalne. Wielu z nich zastanawiało się, czy w istniejącej sytuacji jest w ogóle sens świętować Wielkanoc. Uważali, że cały ten wielkanocny rytuał świętowania, wynikający z wiary i tradycji, pozostaje w rażącej sprzeczności z ponurą okupacyjną codziennością. Ale pomimo tych wątpliwości postanowili świętować tamtą Wielkanoc. I nie chodziło wcale o samo świętowanie i podtrzymanie tradycji, ale o to, aby spędzając te święta w gronie najbliższych osób, przynajmniej zachować swoją godność, bo tylko w ten sposób nie pozwolą się sprowadzić niemieckiemu okupantowi do roli pozbawionego kultury bydła. Była to jednak specyficzna Wielkanoc, chyba najbiedniejsza w całej polskiej historii. Zaczęła się w Wielką Sobotę 24 kwietnia 1943 roku od tradycyjnej święconki. Jak wspominała po latach Kazimiera Toniak z Hrubieszowa na Lubelszczyźnie, która po wojnie została ludową poetką, przybyłe do miejscowego kościoła gospodynie ustawiły odkryte święconki 2 rzędami wzdłuż kościoła, a środkiem szedł później ksiądz i je święcił. Potem kobiety przestawiły swoje święconki pod boczny ołtarz z wizerunkiem świętego Antoniego i poszły pomodlić się do grobu Chrystusa. Chwilę później umorusani i obdarci chłopcy, najczęściej wojenne sieroty, którzy znaleźli się w środku kościoła, porwali najcięższe kosze ze święconkami i uciekli z nimi w krzaki nad pobliską rzekę. Tam wyprawili sobie swoją Wielkanoc, błyskawicznie połykając poświęcone już pokarmy z koszyków. W rezultacie tego incydentu doszło w kościele do krzyków kobiet i ogólnego zamieszania. Właścicielki koszyków ze święconkami nie mogły uwierzyć w to, że ktoś mógł posunąć się do takiego kroku i to w kościele, ale tak rzeczywiście się wtedy stało. Jak dodała w swoich wspomnieniach pani Kazimiera Toniak, gdyby gospodynie znowu zobaczyły tych 10-12-letnich obdartych i głodnych chłopców, z pewnością by im szybko wybaczyły. Tak czy inaczej, utrata świątecznego koszyka była dla gospodyń prawdziwą tragedią i przekreśliła ich wielotygodniowe świąteczne przygotowania. W ramach tych przygotowań należało przede wszystkim zadbać o sam wygląd wielkanocnego stołu. Z racji niemiłosiernej drożyzny i sklepowych niedoborów nie można było zrobić tego za pomocą samych potraw. Niewiele pań domu stać było jednak na to, aby kupić do tego celu efektowne, ale bardzo drogie kwiaty.
Dlatego świąteczne stoły przybierane były zazwyczaj za pomocą kiełkujących gałązek wierzbiny albo okolicznościowych konstrukcji przygotowywanych z popularnej rzeżuchy. Tą ostatnią należało jednak odpowiednio wcześniej zasiać i odstawić na co najmniej 2 tygodnie, aby puściła ładne pędy. Przygotowana z rzeżuchy dekoracja świątecznego stołu mogła potem zostać wykorzystana jako dodatek do sałatek i sosów. Dobrze też było zadbać o przynajmniej jednego wielkanocnego baranka albo kurczaka, albo jakąś świąteczną pocztówkę z wizerunkiem zmartwychwstałego Chrystusa. I dopiero na tak udekorowanym stole można było postawić świąteczne ciasto. To ostatnie zazwyczaj było pieczone osobiście przez zaradne polskie gospodynie. Tak samo było zresztą z innymi świątecznymi potrawami, które również były rezultatem ich kuchennych improwizacji. Na zakup ciast i produktów do sporządzenia świątecznych potraw stać było tylko bardzo nielicznych Polaków. Te zresztą, o ile były dostępne, to tylko na czarnym rynku i za kwotę naprawdę słoną. Dlatego większość Polek zdana była na swoją zaradność. Gdyby gospodynie oddały swój los w ręce handlarzy z czarnego rynku, zapewne doprowadziłyby swoje rodziny do bankructwa. Ale nawet taki skromny stół świąteczny sprawił wszystkim domownikom radość. Mogli bowiem przy nim na chwilę zapomnieć o upokorzeniach doznawanych od niemieckiego okupanta. Zresztą uroczyste śniadanie w poranek wielkanocny było jednym z najważniejszych wydarzeń kulinarnych w całym roku. W jego trakcie kosztowano baby, mazurki, najczęściej upieczone na bazie znacznie tańszych zamienników. Oprócz ciast na świątecznych stołach gościły zimne mięsa, zgodnie z zasadą, że w Wielkanoc nie należy już niczego gotować. Królowała wieprzowina, przede wszystkim w postaci pieczonej szynki i kiełbas, ale nie było w tym widać potrzebnej obfitości. Starano się również o to, aby na świątecznym stole było chociaż jedno jajko do tradycyjnego podzielenia się. Temu ostatniemu towarzyszyły silne wzruszenia. Po wielu policzkach popłynęły wtedy łzy. W wielkanocnym śniadaniu zazwyczaj udział brali tylko najbliżsi. W okupacyjnych realiach z licznych gości trzeba było bowiem zrezygnować. Zresztą nawet gdyby przybyli, powstałby od razu zasadniczy problem, jak ich ugościć. Nie było bowiem możliwe zastawienie stołu kopami pisanek, mnogością bab, mazurków oraz obfitością świątecznych mięs. Wszystko wtedy było bardzo drogie. Wystarczy wspomnieć o tym, że kilo masła potrafiło kosztować 180 zł, a litr oleju 100 zł. Dla porównania pensja przedwojennego nauczyciela wynosiła około 200 zł. Jakby tego było mało, przed tymi świętami ceny wszystkich produktów spożywczych jeszcze bardziej wzrosły, a to z kolei zmuszało wszystkich do jeszcze większych oszczędności. Polskojęzyczna prasa gadzinowa komunikowała wszystkim mieszkańcom generalnego gubernatorstwa, że tegoroczna Wielkanoc upływa pod znakiem szybko budzącej się wiosny. Można było również przeczytać w niej o tym, że pogoda jest tak ciepła, że w stolicy ludzie odwiedzający grób Chrystusa w jednym z warszawskich kościołów wykupili całą wodę sodową i lemoniadę. Czytający te informacje mogli się tylko śmiać pod nosem. Tak naprawdę tamta Wielkanoc upływała pod znakiem szalejącego terroru, niepewności życia i głodu. Tamto śniadanie wielkanocne nie mogło być normalnym świątecznym posiłkiem i nikogo też nie nasyciło. Jak napisał po latach Tadeusz Żakiej, autor
poczytnych kucharskich podręczników było jedynie patriotycznym symbolem pomagającym Polakom wytrwać, przetrwać i doczekać. Zakazana historia Sowietów to druga moja książka w serii wydawnictwa Fronda, którą warto przeczytać. Opowiadam w niej historię sowieckiego państwa, najbardziej zbrodniczego państwa w dziejach świata. Warto ją poznać, bo współczesna Rosja, jego spadkobierczyni, znowu dąży do podbicia narodu. Książkę można nabyć z moim autografem, a nawet możliwa jest osobista dedykacja. Jest wciąż do nabycia moja książka Ostatnie polskie powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia w Polsce. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego działania, o których nie mieliście jeszcze okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze filmów na kanale Zakazane Historie i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Krupiński z Luksemburga i Centurion Finance Asi spółka akcyjna, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania kanału Zakazane Historie, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.